Paweł, widzę tu jakąś nowość. Co to, nowa linia retro? Tak, z muzeum. Czemu mnie zaskakujesz pytaniem? Jest to model A1 z 1965 roku. W przeliczeniu około 30 000 dolarów amerykańskich. Testowałem już go i naprawdę masaż ma przyjemny. Słuchaj, ani nie nowość, ani nie nowa linia retro. Jest to ponad 50 lat starszy model Fujiryoki od tego tutaj nowego JP2000. Jest to model A1 z 1965 roku. Otóż wspominałem Ci kiedyś o Fujiryoki, że oni pierwsi wypuścili do masowej produkcji fotele masujące w 1954 roku. No to był poprzednik tego właśnie tutaj modelu. Wtedy też w latach 50. pan Naobu Fujimoto, on sprzedawał elementy do czyszczenia płytek w łaźniach i zastanawiał się, jak jeszcze można wpłynąć na relaks, na samopoczucie tych osób tam przebywających, jak można to zwiększyć. No i pomyślał on wtedy o właśnie fotelu masującym. Pierwszy fotel masujący, ten poprzednik tego tutaj prezentowanego, no to z 1954 roku, no to był złożony jego prototyp przynajmniej z takich części niekoniecznie potrzebnych, starych piłek od baseballa, łańcuchów od rowera, jakichś kierownic. No później, jak już wprowadzili to do produkcji, wiadomo, że jakość tych podzespołów została troszeczkę podrasowana. No i ponad 10 lat później wypuszczono właśnie model A1, którego my tutaj dostaliśmy z Japonii i którego możemy przetestować, możemy właśnie pokazać. To jest model, który pierwszy tutaj już mechanicznie działał, który już miał to ugniatanie. Wygląda on trochę dziwnie, jak tam widzisz. Nie jest to na pewno aktualna linia designu, ale testowałem już go i naprawdę masaż ma przyjemny. Po 50 latach od wprowadzenia do produkcji przecież tyle się zmieniło, jest tyle technologii, a ten masaż jest naprawdę bardzo fajny. Nawet zachowanie tego fotela tutaj, jakby jego tapicerki, no to nadal jest ona miękka. Te przeszycia nadal są takie no, nienaruszone, że tak powiem. No, są jakieś uszkodzenia, no, ale ten fotel ma 50 lat, ale nie ma przetarć tej skóry. Wszystko naprawdę solidnie tutaj wygląda. No, archaicznie, ale solidnie, nadal działa. No, możemy zwrócić uwagę na ten masażer, który tutaj jest na plecach. No, dzisiaj tak szerokich masażerów już nie ma. Nie ma tak ustawionych masażerów. Tutaj on był tak szeroki, żeby jednocześnie obłapać tutaj szyję i lędźwie, tak? Tutaj z boku zatem mamy też taką korbę, kierownicę, którą możemy kręcić, ustawiając wysokość, na której ma być prowadzony masaż. To jest, wiesz, to jest początek skanowania, tylko tutaj ręcznie było. Teraz to troszeczkę inaczej się odbywa, a kiedyś manualnie, ręcznie, proszę Ciebie, można było sobie ustawić tą wysokość, tak? Fotel potrafi ugniatać, a my sami wybieramy pozycję, w której to ugniatanie ma się odbywać. No ale może włączmy go. Tutaj oczywiście on jest 100V, więc musieliśmy przetwornicę tutaj zorganizować do tego sprzętu, ale działa. Po 50 latach od produkcji on nadal działa. To się już nie spotyka. Takich rzeczy już nie ma. Proszę. Mamy pierwsze ugniatanie. Regulujemy sobie w trakcie wysokość, dokąd chcemy, żeby ten masaż ugniatał. Jednocześnie szyja, jednocześnie mogą lędźwie. Oczywiście jest on też dopasowany pod wzrost i Azjatów, i osób z lat 50. Ja średnio tutaj pasuję, natomiast jestem w stanie się też wymasować. Jestem w stanie objąć i powiedzmy tutaj okolice szyi i górne partie lędźwi. On ma dwa tryby, ten wolniejszy i szybszy, tak? Więc możemy już tutaj nad intensywnością też już myślano.
No i całkiem nieźle im to wyszło. I właśnie mimo tego, że on wygląda jak taki, no nie chcę powiedzieć tortur krzesła, ale dziwaczny trochę sprzęt, naprawdę fajnie masuje. To jest niebywałe, że on tak potrafi super masować. Co ważne, słuchaj, w tamtych czasach ten fotel kosztował 80 000 jenów, czyli w przeliczeniu około 30 000 dolarów amerykańskich, co biorąc pod uwagę jeszcze wartość dolara z tamtych czasów, no to trzeba powiedzieć, że chyba zeszli trochę z ceny, no bo nowy Fujiryoki JP2000 to okolice 12 000 dolarów, ale na dzisiejsze czasy. Więc wtedy był to sprzęt dostępny dla naprawdę bogatych, zamożnych ludzi, ustawiany w takich prestiżowych łaźniach, w miejscach naprawdę dostępnych tylko dla wybranych osób. Więc no, rewelacja, jestem zachwycony tym fotelem, jak on działa, jak to masuje, jak to w ogóle wygląda, jaka jest historia w ogóle cała związana z tymi fotelami. Wątpię, żeby tutaj w latach 50. ktoś pomyślał u nas, czy w Europie nawet o fotelu do masażu. Tam już to się działo, tam uruchomili tą sprzedaż, no i świetnie to działa. No, a taka dygresja jeszcze to, zobacz też jak się zmieniają oczekiwania klientów, jak prosty kiedyś sprzęt był niesamowicie ceniony. Dzisiaj mamy ogrom funkcji, ogrom możliwości, technologii zaszytych w środku, skanowania, różne systemy, poduszek powietrznych, masażu 3D do 5D, no naprawdę ogrom rzeczy, a tu prosty sprzęt masujący, który działa do dzisiaj. No to jest postęp, to jest właśnie zmiana technologiczna, to jest rozwój technologiczny. No i tutaj Fujiryoki widać ma ogromne podstawy do tego, żeby rozwijać właśnie taki sprzęt. To jest następca, 50 parę lat później mamy JP2000 1965 model Fujiryoki A1.